Wiadomość od twojego skryby. Gdybyśmy wybrali się dzisiaj na wycieczkę do Kairu i przechadzali się jego ulicami, takimi jak Al-Muizz Lidin Allah czy Al-Azhar, nie więcej niż kilka chwil zajęłoby nam dojście do wniosku, że Egipt zdecydowanie należy do arabskiego świata. Dominująca religia? Islam. Język? Arabski. Wreszcie pełna nazwa kraju. Arabska Republika Egiptu. Jednak pomimo tego, że muezin z najbliższego minaretu kilka razy dziennie nawołuje wiernych do modlitwy, mimo tego, że na ulicy słyszymy język łudząco podobny do tego, który wybrzmiewa w saudyjskim Riyadzie, tak jednak Egipcjanie zarówno w czasach, gdy powstawały piramidy, tak i dzisiaj raczej nie chcieliby być nazwani Arabami. Kim tak naprawdę są Egipcjanie? Zapraszam na materiał. Aby zrozumieć, dlaczego dzisiejsi Egipcjanie nieco różnią się od innych narodów arabskiej palety kulturowej, zróbmy sobie mały wstęp teoretyczny i przeanalizujmy pojęcie etniczności. Owa etniczność to aspekt i zażyłość relacji społecznych między ludźmi, którzy uważają się za całkowicie różnych od członków innych grup, z którymi mają kontakt i są świadomi ich istnienia. Inaczej etniczność nazwalibyśmy tożsamością społeczną, która opiera się na kontraście w stosunku do innych i charakteryzuje się metaforycznym lub fikcyjnym poczuciem przynależności. Etniczność Egipcjan może zostać nazwana etnicznością recesywną, ponieważ jest oparta na silnym przywiązaniu do historii i dziedzictwa. W grupach etnicznych, które są spadkobiercami wielkich światowych mocarstw, często można zaobserwować właśnie cechy recesywne. Choć wydaje się, że nostalgia nie może być niebezpieczna, tak przecież prowadzi ona do idei rewizjonistycznych, co można zauważyć na przykładzie rewizjonizmu węgierskiego, czy czego aktualnie doświadczamy, rosyjskiego. Jednak przypadek starożytnego Egiptu jest zupełnie inny. Nie możemy tu mówić o żadnego rodzaju behawioryzmach etnicznych zachowanych w sposób niezmieniony od czasów starożytnych. W toku wymiany kulturowej z różnymi narodami, którym Egipcjanie na przestrzeni lat podlegali, choćby Grekom, Rzymianom, wreszcie Osmanom czy Włochom, takie etniczne markery musiały po prostu zniknąć lub przynajmniej niebagatelnie się zmienić. Jednak ciągłość pamięciowa o historycznych uwarunkowaniach społecznych, politycznych czy obyczajowych sprawia, że etniczność Egipcjan, choć kulturowo bliższa tej arabskiej od strony ideologicznej, opiera się jednak na tradycji i kreowanych przezeń symbolach. Jest to tożsamość deklaracyjna, oparta na symbolizmie i spuściźnie kulturowej. W tym miejscu warto wspomnieć jeszcze dwa słowa o Koptach i Fellahach. W powszechnym przekonaniu funkcjonuje pogląd, jakoby to właśnie Koptowie stanowili o dziedzictwie i łączności kulturowej z kulturą Egiptu starożytnego. Wielu koptyjskich uczonych i działaczy społecznych wyznaje koncepcję faraonizmu, według której etnoreligijna społeczność koptyjska ma korzenie głównie w przedchrześcijańskiej tradycji, niezmienionej aż tak przez późniejsze kultury, np. grecko-ptolemejską. Ta teoria ma stanowić podstawę Koptów do roszczenia sobie wyłącznego prawa do antycznego dziedzictwa historii i kultury Egiptu. Pewien biskup koptyjski poruszył tę kwestię w bardzo interesujący sposób. Co sprawia, że człowiek zmienia swoją autoidentyfikację narodową i przenosi punkt ciężkości swojej tożsamości z egipskiej na arabską, mimo że etnicznie wciąż jest tą samą osobą? Koptowie zawsze koncentrowali się na Egipcie. To nasza tożsamość, to nasz naród, to nasza ziemia, to nasz język i nasza kultura. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem Egipcjaninem i nie zaakceptowałbym bycia Arabem, ponieważ etnicznie nim nie jestem. Mówię po arabsku, politycznie jestem teraz częścią kraju, który został zarabizowany i politycznie należę do kraju arabskiego, ale to nie czyni mnie jeszcze Arabem. Pojęcie fellaha z kolei jest niejako tożsame z Koptem. Fellahami Arabowie określali ludność osiadłą na terenach wiejskich, która trudniła się uprawą roli i wypasem zwierząt jeszcze w czasach podboju Egiptu przez pierwszy kalifat arabski w VII wieku. Życie fellahów, zwłaszcza w Dolnym Egipcie, aż tak się nie zmieniło. Wciąż żyją oni w sposób tradycyjny, postępując tak samo jak ich ojcowie i dziadowie. Spora część z nich zachowała wiarę koptyjską i poprzez ograniczony kontakt z kulturą arabską jest podatna na te wpływy w zdecydowanie słabszym stopniu. Moglibyśmy sobie zadać teraz pytanie, no dobrze, ale czym różni się egipski Kopt od Egipcjanina zarabizowanego? Koptowie mają rzeczywiście nieco racji, mówiąc, że ich tradycja, a zwłaszcza wiara, jest nośnikiem tego starszego, faraonistycznego dziedzictwa. Przecież językiem, niestety już tylko liturgicznym, jest koptyjski, który w prostej linii stanowi przedłużenie języka staroegipskiego. Ale w gruncie rzeczy zarówno Koptowie, jak i pozostali Egipcjanie mówią po arabsku,
A upraszczając nieco tę materię, można powiedzieć, że i jeden i drugi Egipcjanin to konwertysta, z tą różnicą, że Kopt zrobił to tylko raz, kilka wieków wcześniej. Jeśli jednak odejdziemy od rozważań socjokulturowych i zwrócimy uwagę na niedawne badania naukowe, to okaże się, że aż 68% populacji Egiptu to ludność, która w żadnym wypadku nie może zostać nazwana arabską. Egipcjanie tworzą zupełnie odrębną grupę etniczną, która również należy do rodziny afroazjatyckiej, bliskiej tej semickiej, ale jednak nie będącej z nią tożsamą. Choć język egipski został już zatracony, a język koptyjski ze względu na silne władze arabskie raczej nie ma szans na reinstytucję, tak Egipcjanie pomimo wewnętrznych sporów znajdują się w pewnej odrębności, chociaż są integralną częścią świata arabskiego. Ustaliliśmy już, że większość dzisiejszych Egipcjan, pomimo różnic w zakresie wiary, polityki czy ukierunkowania kulturowego, jest w gruncie rzeczy do siebie podobna. Jednak wszystkie te cechy, które pozwalają nam różnicować dzisiejszych Egipcjan, powstały dopiero po inwazjach, najpierw po zajęciu Egiptu przez Rzymian, a potem przez Raszydów. Gdzie tak naprawdę leżą korzenie Egipcjanina, nieskażonego jeszcze przez idee narzucone mu przez najeźdźców? Jeżeli interesują Cię materiały, które powstają w skryptorium, rozważ proszę pozostawienie subskrypcji. A teraz wracamy już do materiału. Jeszcze w XII wieku o Egipcjanach tak pisał Benjamin Studeli, żydowski kupiec i podróżnik. Jest lud, który jak zwierzęta żywi się ziołami rosnącymi na brzegach Nilu i na swoich polach. Chodzą nago i nie mają inteligencji zwykłych ludzi. Spółkują razem ze swoimi siostrami i każdym, kogo spotkają. Są brani jako niewolnicy i sprzedawani w Egipcie i sąsiednich krajach. Ci synowie Chama są czarnymi niewolnikami. Jedną z hipotez na temat etnogenezy Egipcjan jest właśnie chamicka. Zakłada ona, że cała wartość kulturowa Afryki, w tym i Egiptu, została tu przyniesiona przez Chamitów, przypuszczalnie jedną z gałęzi rasy kaukaskiej. Etnolodzy przełomu wieków XIX i XX, tacy jak Charles Seligman, formułowali takie tezy. Oprócz stosunkowo późnych wpływów semickich, cywilizacje afrykańskie to cywilizacje Chamitów. Historia Afryki jest zapisem tych ludów i ich interakcji z dwoma innymi rasami afrykańskimi – Murzynami i Buszmenami. Niezależnie od tego, czy wpływ ten był wywierany przez wysoce cywilizowanych Egipcjan lub przez społeczności pasterskie, takie jak Kuszyci czy Somalijczycy. Przybywający Chamici byli pasterskimi Europejczykami, przybywającymi falami, lepiej uzbrojonymi i bystrymi niż ciemnoskórzy rolnicy. Jak więc widzimy, rdzenna ludność egipska uchodziła w oczach zarówno średniowiecznych podróżników, ale i nowożytnych badaczy za ciemnoskórą. Co więcej, uważano wówczas, że cały dorobek kulturowy cywilizacji nad Nilem ludzkość zawdzięcza tajemniczym Chamitom. Mitologiczny Cham jest jednym z synów Noego według Księgi Rodzaju Starego Testamentu. Choć pierwotnie zakładano, że znamię Chama miała nosić właśnie rdzenna, czarna ludność Egiptu, tak potem etnolodzy doszli do wniosku, że nie jest to możliwe. Stało się tak ze względu na odkrycia zabytków starożytnej cywilizacji egipskiej. Według etnologów ludność rdzenna nie byłaby zdolna dojść do takiego stopnia zaawansowania cywilizacyjnego. Widzimy tutaj, jak zabawnie przeplatają się ze sobą dwie teorie. Najpierw rdzenni Egipcjanie przez stulecia uchodzą za potomków Chamitów. Następnie, gdy teoria przestaje być wygodna z uwagi na odkrycia archeologiczne, natychmiast zmienia się ją, dopasowując do aktualnych potrzeb. Poszukajmy zatem prawdy, posługując się relacjami świadków oraz badaniami naukowymi, które dla odmiany nie były wykorzystywane instrumentalnie przez polityków. Cofniemy się teraz do V wieku przed naszą erą. Wówczas znamienity grecki historyk Herodot tak w dość zawoalowany sposób opisał ludność Egiptu. Oni nazywali kobiety gołębiami, ponieważ były cudzoziemkami i wydawały się im hałasować jak ptaki. Po chwili gołębica przemówiła ludzkim głosem, ponieważ kobieta, której mowa zagraniczna brzmiała dla nich wcześniej jak trajkot ptaka, nabrała mocy mówienia tego, co mogli zrozumieć. Bo jak można sobie wyobrazić, że gołąb naprawdę przemawia ludzkim głosem? Na koniec, nazywając gołębicę czarną, wskazywali, że kobieta jest Egipcjanką. To był V wiek. Przenieśmy się teraz jeszcze dalej w przeszłość, aż do okresu predynastycznego. Aby ustalić etniczność starożytnych Egipcjan, należy zastanowić się, jakie grupy rozpoczęły rewolucję neolityczną w Dolinie Nilu. Większość badaczy sądzi, że pierwsze zręby cywilizacji utworzyła tam ludność napływowa, przybywająca z okolic centralnej Sahary, która kilka tysięcy lat temu zaczęła się rozszerzać. Jest również prawdopodobne, że pierwsi mieszkańcy Doliny Nilu przybyli z południa.
mijając wybrzeże Morza Czerwonego i wkraczając do Egiptu przez suche koryto rzeki Wadi Hammamat. Sami starożytni Egipcjanie wierzyli, że ich przodkowie pochodzili z kraju Punt, który obecnie nazywa się regionem Somalilandu. Jest jeszcze jedna kwestia, która mogłaby rzucić dość wyraźny cień na jakiekolwiek teorie odnośnie etniczności starożytnych Egipcjan, mianowicie ikonografia. W powszechnej świadomości utrwalony jest wizerunek Egipcjan jako białych ludzi, a w każdym razie na pewno nie jako ciemnoskórych. Jednak jak się okazuje, jest to błąd poznawczy oparty na tym, że najbardziej znane przedstawienia Egipcjan rzutują na nasz światopogląd. Gdyby przeanalizować holistycznie całą ikonografię starożytnych Egipcjan, okazałoby się, że zwykle ukazani są przy użyciu barwy brązowej, czasem ciemnobrązowej, czasem czerwonobrązowej. Egipskie dzieła sztuki przedstawiają osoby rasy mongoloidalnej, negroidalnej czy kaukazoidalnej, którzy są przetrzymywani jako niewolnicy. Wydawałoby się, że Egipcjanie nie mieli nowoczesnej koncepcji rasy. Ich stosunek do ludzi był oparty na statusie kulturowym, a nie na kolorze skóry. Pomniki i obrazy przedstawiają czarnych, żółtych i białych ludzi składających hołd ich egipskim zdobywcom. Naukowcy twierdzą, że Egipcjanie byli ciemnoskórzy i zgodnie z tradycją wierzyli, że pochodzą nie od białych czy żółtych, ale od czarnych ludzi z południa. Świadczy też o tym jeszcze jeden fakt. We wczesnych pochówkach na terenie Doliny Nilu twarze denatów zazwyczaj były skierowane ku kierunkowi południowemu. Po okresie Starego Państwa, czyli w pierwszym okresie przejściowym, Egipt został najechany przez Hyksosów, czyli grupę ludów zachodnioazjatyckich, głównie semickich oraz huryckich. To wtedy właśnie, czyli około 1770 lat przed naszą erą, rodzima ludność afrykańska zaczęła się mieszać z napływowymi Semitami i Hurytami. Okres nowego państwa i tym samym ustanowienie ponownej władzy etnicznych Egipcjan rozpoczął faraon Jahmes I. Jego żona, Nefertari, została opisana jako piękna, silna osobowość o niesamowitych umiejętnościach administracyjnych oraz czarnym kolorze skóry. Aparycja potomków Jahmesa tym samym musiała być również czarnoskóra. Totmes III, który rozszerzył domenę Egiptu o Nubię oraz Palestynę i południową Syrię, został uwieczniony w granicie. Według badaczy jego podobizna nosi widoczne cechy negroidalne. Wobec tego, jakiego koloru skóry tak naprawdę byli starożytni Egipcjanie? Zapytajmy jeszcze raz naukowców. Barbara Louis-Merz, uznana egiptolog, twierdzi, że cywilizacja egipska nie była śródziemnomorska, ani afrykańska, semicka, ani chamicka, czarna, ani biała, ale zawierała cechy wszystkiego po trochu. Krótko mówiąc, była egipska. Inny autor, Frank Jurko, napisał: starożytny Egipt, podobnie jak współczesny Egipt, składał się z bardzo heterogenicznej populacji. Kiedy mówisz o Egipcie, po prostu nie jest w porządku mówić o czerni czy bieli. Stosujemy wobec Egiptu podziały rasowe, których starożytni Egipcjanie nigdy by nie zaakceptowali. Uznaliby ten argument za absurdalny. Według większości badaczy starożytny Egipt nie był czarny ani biały, a wielokrotne próby przejęcia własności starożytnego Egiptu przez zwolenników którejkolwiek ideologii po prostu utrwalają starą tradycję, czyli pozbawienie współczesnej populacji żyjącej nad Nilem kontroli nad ich dziedzictwem.